z tej strony Kinga. Przychodzę do Was z trikami, które są proste, ciekawe i bardzo szybkie. Z pewnością one ułatwią Wam życie, zwłaszcza jeśli rysujecie i chcecie się rozwijać w tej dziedzinie. Już wcześniej nagrałam film o trikach, tylko że tam tych rzeczy kompletnie nie polecam. Tutaj pokażę Wam coś, co jest zdecydowanie godne uwagi i nie jest to strata czasu. I w ogóle, jeżeli podobają Wam się filmy tego typu, to dajcie lajka i zasubskrybujcie kanał z dzwoneczkiem. Pierwszy trik jest wręcz genialny. Narzekacie na to, jak bardzo ciężko rysuje się dłonie i kompletnie Wam nie wychodzą? No to może to Wam pomoże. Do tego triku potrzebujemy czarnego markera i gumowej rękawicy. Zakładacie taką rękawicę na dłoń, najlepiej na taką, którą nie rysujecie. Dobrze, żeby była biała, choć jeśli macie jakiegoś innego koloru, to myślę, że tragedii nie będzie. Fajnie, żeby przylegała mocniej do dłoni niż to, co ja mam. Niestety na mnie bardzo ciężko jest znaleźć jakiekolwiek rękawiczki, bo wszystko jest strasznie luźne. Ten trik zdecydowanie będzie bardziej skuteczny, jeśli ta rękawica będzie opinać. No dobra, ale jakoś sobie poradzę z tym, co mam. Bierzemy marker i rysujemy siatkę na dłoni. I dzięki tej siatce będzie nam o wiele łatwiej rysować dłoń. Możemy zrobić jakąkolwiek pozycję, jakikolwiek układ palców i nie powinno to dla nas stanowić jakiegoś większego problemu, wyzwania do przerysowania, bo mamy uproszczoną formę już na samym wstępie. W takiej sytuacji o wiele łatwiej jest analizować chociażby proporcje. I kiedy porobimy sobie takie szkice, poćwiczymy sobie troszkę dłużej i na różnych motywach, gwarantuję Wam, że w innej sytuacji, w której będziecie musieli po prostu narysować jakąś dłoń z patrzenia, nie będziecie potrzebowali już tej siatki, po prostu będziecie ją widzieć i będziecie wiedzieć, na czym to polega i jak rozrysowywać dłoń. Oczywiście dla niektórych będzie potrzeba więcej takich ćwiczeń, dla niektórych mniej. Wszystko dopasowujecie sobie indywidualnie. Jeżeli czujecie się, że jesteście już gotowi i rozumiecie, o co chodzi, to wtedy możecie zrezygnować z rękawicy i robić bez rękawicy. Ha! Widzieliście mukę! Mam Was! Ale taką siatkę możecie wykonywać nie tylko na dłoni. Marczan, będziesz moim modelem. Ale ja nie chcę. Nie pytam Cię o zdanie. A few moments later. Mówiłem, że tego nie chcę. Dobra. Na twarzy też możecie robić taką siatkę, ale wtedy nie polecam markeru, który jest permanentny. Hello, darkness, my old friend. Drugi trik jest dla osób, które zdecydowanie często zapominają cyrkla albo mają takiego pecha, że non-stop im się psuje. Wycinamy taki pasek z papieru. Jedno z nakłuć dobrze jest wykonać długopisem, który nam już zdecydowanie nie pisze i na wszelki wypadek wyciągamy wkład, żeby w razie czego nic jednak nie wyciekło. Drugie nakłucie za to wykonujemy za pomocą ołówka albo długopisu. Ja jednak zdecydowanie wolę ołówek i wybrałam sobie do tego automatyczny. Do kartki przykładamy długopis, oczywiście ten, który nie pisze, a ołówkiem wykonujemy obrys. Możemy nakłucie zrobić w zupełnie innym miejscu i dzięki temu regulujemy wielkość koła. Tylko pamiętajcie, że ta metoda jest bardziej do wykreślania technicznego, a nie do takiego tradycyjnego rysunku. Kiedy uczymy się rysować, musimy wprawić swoją dłoń w różne kształty, po to, żeby zrobić to w końcu równo. Jeśli umiemy zrobić ręcznie równe koło, to wtedy nie stanowi dla nas problemu zrobienie elipsy albo jakiegokolwiek innego skomplikowanego kształtu. A skoro nie umiecie zrobić koła, to jak chcecie zrobić coś innego? Więc pamiętajcie, jeśli rysujecie martwą naturę, nie korzysta się z linijki ani cyrkla. No chyba, że jesteście na geometrii wykreślnej, to wtedy możecie korzystać z cyrkla i linijki, a nawet ekierki. Ale przyznacie, trik bardzo przydatny. No to teraz pora na trzeci trik. Macie tutaj taki rysunek, stwierdzacie, że jednak coś Wam nie wyszło, chcecie to zmienić i... Tak, znacie to? To jest moment, w którym bardzo intensywnie używamy gumki, wczujemy się w rysunek i kompletnie zapominamy o tym, żeby ją wyczyścić i nagle to, co jest na gumce, brudzimy tym po swoim rysunku. A raczej tego nie chcemy. Dobrze jest w takiej sytuacji mieć przy sobie różne narzędzia, które nam pomogą oczyszczać tą gumkę. Ja zazwyczaj korzystam z zwykłego papieru, jednak są szybsze metody, które oczyszczą tą gumkę dosłownie błyskawicznie. Możecie do tego użyć na przykład papieru ściernego. Są różne gramatury. Ja tutaj akurat polecam Wam taki, który jest mało ziarnisty. Taki najgładszy, że tak powiem. Te wszystkie mocno chropowate do gumki się raczej nie nadadzą.
tylko taki wielki płat jest niewygodny w używaniu, albo jeśli chcielibyście to zabrać ze sobą, wpakować do piórnika, zawsze możecie go pociąć. Ale to chyba wiecie, nie? Ale nie tylko papier ścierny działa, bo możecie użyć starych polerek do paznokci, albo nawet pilnika, którego już nie używacie. Wszystko zależy, co macie pod ręką i co jest dla Was wygodniejsze. Tak naprawdę każda z tych metod się sprawdzi. Wszystkie bardzo dobrze oczyszczają gumkę. Ja chyba sobie teraz tak myślę, że zostanę przy tej polerce kostce i zawsze będę mieć teraz ją przy sobie. Zrezygnuję już z marnowania kartek. Czwarty trik za to powinien Wam się bardzo spodobać. Do tego potrzebujemy paru rzeczy. Deska do rysowania, ale spokojnie, jeżeli nie macie czegoś takiego, może się nadać jeszcze karton introligatorski, jakaś płyta, sklejka czy stara okładka po książce. No naprawdę, co macie, co jest sztywne, dość gładkie i nie za grube. Oczywiście kartka, gumka recepturka, 2 klipsy i mamy tutaj spinacze, ale potrzebujemy tylko jednego. No to bierzmy się do roboty. Na samym początku musimy tylko przeciąć gumkę. Teraz jeden koniec musimy przypiąć do brzegu deski, naciągnąć tą gumkę i przypiąć do drugiej strony. Teraz spinacz i proszę bardzo, możemy sobie tutaj regulować dowoli jak tylko chcemy. Sorry za mój nieumalowany paznokieć, miałam małą awarię, ale nieważne. To jest cudowne narzędzie do perspektywy. Tą perspektywę możemy regulować w zależności od tego, jaką mamy deskę, bo może być ona większa, szersza i wtedy sobie to kontrolujemy. Kartkę również ustawiamy sobie na różnych wysokościach, czyli ustalamy sobie, gdzie chcemy, żeby znajdowała się nasza linia horyzontalna i rysujemy. Popatrzcie, jakie to jest proste. Oczywiście ta gumka nie działa tak jak linijka, ona nie jest tak strasznie sztywna, że możecie dosłownie oprzeć się o nią i rysować. Dobrze jest tutaj też trochę polegać na własnej wprawie w rysowaniu prostych kresek. Oczywiście ta gumka nam ułatwia, więc to też nie jest tak, że to tak jakbyśmy rysowali kompletnie ręcznie te kreski, bo one i tak wychodzą dość równo i tylko na samym początku możecie się zdziwić, że no to nie jest tak samo jak z linijką, więc tylko uprzedzam, żebyście się nie zawiedli, ale naprawdę jeżeli się już wczujecie, to jest szybka metoda na rysowanie w poprawnej perspektywie, bo wykreślanie perspektywy czasami zajmuje dużo czasu. Ja też giz wykonałam dosłownie w parę sekund. Do geometrii wykreśleń, gdzie trzeba być naprawdę bardzo precyzyjnym, może się to jednak nie nadać, ale jeżeli nie rozumiecie perspektywy, a chcielibyście ją poćwiczyć na własną rękę w domu, gdzie nie ma osoby, która Was poprawi, to ta metoda jest zdecydowanie dla Was. A czemu tak w ogóle mówię o tej perspektywie i tak namawiam, żebyście to przetestowali? Nawet jeżeli jesteście miłośnikami rysowania martwej natury, twarzy i uważacie, że no dla Was rysowanie miasta czy dużych przestrzeni to w ogóle nie Wasza bajka, więc po co macie to robić? Mimo wszystko każdy powinien uczyć się perspektywy, bo wszystko znajduje się w perspektywie. I tą rzecz trzeba ćwiczyć, nawet jeżeli chcecie skupić się tylko i wyłącznie na postaciach albo na rysowaniu zwykłego jabłka. Perspektywa daje Wam przestrzeń, daje Wam poprawną bryłę i wszystko wtedy się zgadza. I tak naprawdę całkiem niedawno sama uznałam, że to właśnie ta perspektywa jest kluczem do udanych ilustracji. Na przykład, żeby stworzyć coś takiego. Ale i tak nie uważam siebie za jakiś guru w tej dziedzinie, czy że opanowałam perspektywę co do perfekcji, ale odkąd kiedy skupiałam się na niej bardziej i więcej wykreślam i bardziej staram się, żeby ona była poprawna, tym prace wyglądają lepiej i są bardziej naturalne. Na koniec trik, który jest mało przydatny, ale może komuś się spodoba. W rysunku jest tak, że jeżeli chcemy zrobić coś równiutko, poprawnie, no to wtedy możemy sobie coś naszkicować na brudno, później to przemazać, poprawić, narysować na czysto. Jednak jeśli mamy do dyspozycji coś nietypowego, na przykład kubek albo tubę, no to wtedy już te szkicowanie tak naprawdę odpada, nie tylko przez kształt, ale też przez to, że na niektórych powierzchniach nie da się szkicować, tak jak na przykład śliski kubek. No i wtedy można powiedzieć, że rysowanie markerem po czymś takim no jest dość ryzykowne i mamy tylko jedno podejście. Wyjdzie lub nie wyjdzie, ale jest na to metoda, żeby jednak tak się nie stresować. Na samym początku na kartce tradycyjnie, tak jak lubimy, rysujemy dowolny motyw. Ja poprawiłam to sobie jeszcze takimi mocnymi krechami, jakimś markerem, pisakiem, tak żeby wiedzieć, że podoba mi się ten rysunek i chciałabym, żeby on pojawił się na tubie.
Odwracamy to i wszystko zamalowujemy ołówkiem. Ołówek może być dowolny, jaki chcecie, nie musi być taki, jak ja pokazuję. Jaki macie, taki będzie dobry. Ten jest gruby, więc zamalowanie takiej powierzchni wyjdzie mi o wiele szybciej, dlatego go wybrałam. Kiedy już skończymy, przykładamy to do dowolnego przedmiotu. Ja akurat sobie wybrałam tubę, bo stwierdziłam, że po takim kartonie będzie mi się przyjemniej rysowało takim line artowym stylem. Tylko żeby nam się ta karteczka nie przemieszczała, dobrze jest ją podkleić taśmą. Teraz długopis, najzwyklejszy w świecie. I po krawędziach, po naszym rysunku mocno dociskamy tym długopisem. Dobrze jest wziąć jakiś inny kolor, żeby widzieć, że już tutaj rysowaliśmy. Więc nawet specjalnie wyjeżdżam poza granicę i wtedy widać, gdzie wystaje mi ten długopis. I mam pewność, że wszystko dokładnie zakreśliłam. Kiedy już skończę, odklejam tą karteczkę i pod spodem co mamy? Tadą, piękną odbitkę. Super, nie? Teraz wszystko widzimy. I możemy sobie to na spokojnie teraz poprawić markerem, długopisem, pisakiem, piórem, naprawdę co tylko zechcecie. Pamiętajcie, że oczywiście sami też możecie zrobić to w jakiejś wersji kolorowej. I efekt ostateczny prezentuje się tak. To będą wszystkie 5 trików, które chciałam Wam przedstawić. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Oczywiście napiszcie w komentarzu, który trik najbardziej przypadł Wam do gustu, który sobie przetestujecie, a może któryś już znaliście i co o nim sądzicie. Następny odcinek będzie w niedzielę o godzinie 16, więc pamiętajcie, żeby dać subskrypcję z dzwoneczkiem. To do zobaczenia do następnego odcinka. Pa!